Cześć, nazywam się Benedykt Madziar i na swoim kanale łączę content podróżniczy z motoryzacyjnym. Tym razem zapraszam Was na spacer po Starym Mieście w Antwerpii. Od jakże majestatycznego dworca kolejowego aż do tunelu Świętej Anny, do którego zjedziemy, a to zobaczycie. Na wstępie chciałbym poinformować, że będzie to jeden z ostatnich filmów, w najbliższym czasie przynajmniej, dokładnie przedostatni, bo ostatni film będę chciał zrobić za około 2 tygodnie, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, w Brukseli, gdzie pokażę Wam takie jedno, jak to mówi młodzież, fancy miejsce związane z motoryzacją oraz taką fancy kawiarnię. Jeżeli chodzi o kawiarnię, to wydaje mi się, że część osób może już wiedzieć, o którą kawiarnię chodzi. A dlatego będą to dwa, przynajmniej w najbliższym czasie, ostatnie filmy, ponieważ już za niedługą chwilę będę z powrotem w Polsce, ponieważ rozpoczynam swoją działalność związaną z szeroko rozumianym montażem filmów, ale nie swoich filmów, tylko dla różnych podmiotów, czyli montaż, edycja filmów na zlecenie. A to też oznacza, że zakończyłem swój projekt Pogoni za WRC 2025 i nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Kto ma wiedzieć dokładnie, o co chodzi, ten wie. Natomiast jeśli ktoś dokładnie oglądał moje filmy, a nie tylko tak przeskakiwał, a w szczególności jeśli ktoś widział film, który dodałem na początku tego roku, jak wyjść ze strefy komfortu, oraz film, który opublikowałem niedawno, dlaczego opuściłem Portugalię, no to będzie wiedział dokładnie, o co chodzi. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o ten wątek. A teraz co? Zaczynamy! No i film z Antwerpii będzie w trochę takim innym stylu niż filmy, które robiłem do tej pory. To znaczy nie będzie żadnych dat, żadnych historii, nie będzie nic o stylach architektonicznych, a tylko same konkrety, trochę ciekawostek, no i może jakieś jedzonko. I będzie to bardziej na zasadzie takiego planu zwiedzania. Nazwy tych miejsc plus adresy podam również w opisie filmu, tak abyście mogli, na przykład kiedy tu przyjedziecie do Antwerpii, wrzucić to sobie do Google Maps i będziecie mieli gotową trasę zwiedzania według Benedykta Madziara. Natomiast zanim zabiorę Was do centrum, to najpierw wizyta w Bloemberen, to się chyba tak poprawnie wymawia. To jest piekarnia, w której dostaniemy przepyszne, świeżo wypiekane pieczywo, bułki, bagietki, różnego rodzaju chleby i oczywiście multum przeróżnych łakoci, obok których nie mam zamiaru przejść obojętnie, także wchodzimy do środka. Z racji takiej, że nie mam zbyt dużo czasu dzisiaj na zwiedzanie Antwerpii, także łakocie wzięte na wynos, ale muszę Wam powiedzieć, że ten croissant naprawdę robi robotę. Od razu czuć, że jest to croissant świeżo wypiekany, a nie taki mrożony, jak na przykład możemy kupić, nie wiem, w Lidlu czy Biedronce. Wiecie, o co mi chodzi. A że się nie znam zbyt bardzo na kulinariach, o czym już nieraz mówiłem, to po prostu powiem tyle, że jest przepyszny. Ale tu mam coś innego, później zobaczycie. No i jeśli byście przyjechali do Antwerpii na przykład pociągiem, to zapewne wysiądziecie na tym dworcu kolejowym, który się znajduje za mną, który to dworzec umieściłem na pierwszym miejscu mojego planu zwiedzania Antwerpii. No a tak dworzec prezentuje się od środka. I muszę powiedzieć, że ten dworzec trochę przypomina taka mini wersja Grand Central Station z Nowego Jorku. Jak ktoś był, to wie, jak wygląda Grand Central Station, jak nie wie, to niech wpisze w Google'ach. Ale mówię, taka mini wersja, natomiast no, robi wrażenie. To co, idziemy dalej. No i jak możecie zauważyć, już przy samym dworcu kolejowym macie mnóstwo dookoła przeróżnych knajp, restauracji, pubów, barów, kawiarni, co tylko chcecie tak naprawdę. Natomiast ja się tutaj nie będę zatrzymywał, bo jest zbyt dużo ludzi, to po pierwsze, a po drugie, no jakoś nie mam ochoty teraz na żadne jedzenie, ale będzie jeszcze coś oprócz croissantów. A teraz idziemy na Meijer, chyba tak to się poprawnie wymawia, i tam będzie drugi punkt na planie zwiedzania. No i
jesteśmy. Grote Markt to jest duży rynek. Można powiedzieć, że to jest taki centralny plac, centralny punkt w mieście, w Antwerpii. A teraz idziemy dokładnie tam. Zaraz się dowiecie, co to za budowla. Katedra Najświętszej Marii Panny. Jest to najwyższy budynek tutaj w Antwerpii. Jeżeli chodzi o świątynię, to jest to jedna z najwyższych, największych świątyń na całym świecie. Mają rozmach. Natomiast najlepszy widok na Katedrę Najświętszej Marii Panny mamy z placu, na którym znajduje się, też chyba będzie tam widać, zaraz podejdziemy bliżej, pomnik Rubensa, więc jeśli byście chcieli na przykład sfotografować katedrę, zrobić sobie na tle jej zdjęcie, to najlepiej właśnie przyjść tutaj. Wszystkie adresy i nazwy miejsc będziecie mieli oczywiście podane w opisie filmu. A kim był Pietro Paul Rubens? Myślałem, że źle powiedziałem. Ano był jednym z najwybitniejszych malarzy epoki baroku i chyba, z tego co dobrze kojarzę, najsłynniejszym flamandzkim malarzem. Idziemy dalej, nie ma czasu. A jeżeli ktoś jest na przykład miłośnikiem mody, to niecałe 300 metrów od tego placu, gdzie znajduje się pomnik Rubensa, znajduje się Muzeum Mody. Także można tutaj przyjść i nie wiem w sumie co pooglądać. Chyba jak kiedyś wyglądały ubrania. Ja na pewno tutaj nie wejdę, bo ja i moda to takie dwie w ogóle różne rzeczy, dwa różne kierunki. Ale jeżeli ktoś by chciał, no to jest coś takiego tutaj. Uciekamy, idziemy dalej. Jak się bawią chłopaki? Chyba kawalerski. Okej, sprzedam wam taką jedną ciekawostkę odnośnie tego kościoła, kościół świętego Andrzeja w Antwerpii. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, w daty itd., itd. Natomiast kiedyś był spór o ten kościół pomiędzy katolikami a protestantami. Nie było wiadomo, do kogo ten kościół powinien należeć, czy do protestantów, czy do katolików. I w pewnym momencie postanowili zbudować taką ściankę działową w tym kościele, aby połowa była dla protestantów, a połowa dla katolików. No i co? Można się dogadać? Można. To, co już kiedyś mówiłem. Komunikacja kluczem do sukcesu. Wejdziemy na chwilę do środka, zobaczymy jak teraz to wygląda. Czy dalej jest ta ścianka? Nie, no już teraz nie ma. A jeżeli natomiast ktoś nie jest miłośnikiem mody, tak jak ja nie jestem, a jest miłośnikiem na przykład szeroko pojętej techniki, to może przyjść nieopodal Muzeum Mody, jakieś 200-300 metrów. Muzeum poświęcone technice drukarskiej, Muzeum Plantina Moretusa. No i kolejnym miejscem na planie zwiedzania jest tunel Świętej Anny, a dokładnie schody, ruchome schody, które prowadzą do tego tunelu, ale zaraz zobaczycie, jakie to są schody. Nie są to zwykłe schody. Do tunelu Świętej Anny prowadzą, tak, ruchome schody, ale drewniane. Nie wiem, czy to nie są jedyne ruchome schody drewniane w Europie. Jeżeli wiecie, gdzie są drugie drewniane schody ruchome, to dajcie znać. Generalnie bardzo głośne i podobno raz w tygodniu musi ktoś tutaj przychodzić je naprawiać, bo się psują. Ale ciekawe doświadczenie. Antwerpia leży nad rzeką Skalda, która przepływa łącznie przez 3 państwa, począwszy od Francji, Belgia i tutaj jest najdłuższy jej odcinek i wpływa dalej do Holandii. Antwerpia jest również największym pod względem ludności miastem w Belgii. Ktoś może powiedzieć, że Bruksela. Otóż nie, największym miastem, a nie okręgiem miejskim czy obszarem miejskim, a dokładnie to się chyba nazywa Miejski Obszar Funkcjonalny, czy jakoś tak. Generalnie największym miastem pod względem ludności jest właśnie Antwerpia w Belgii. Mieszka tu około 500 000 mieszkańców, a obszar miasta wynosi 204 km². I w Antwerpii znajduje się również drugi największy po Rotterdamie port w Europie. Strasznie tu wieje, także lecimy dalej. Zrobiłem sobie przerwę w trakcie zwiedzania i to jest ten drugi łakoć z piekarni Bloemberen i to jest, no bym powiedział, taki croissantowy warkocz z czekoladą w środku. Także pamiętajcie, Bloemberen, piekarnia, to też wrzucę oczywiście adres i polecam albo na śniadanie tam pojechać, albo po pieczywo
do śniadanka. I kolejne ciekawe miejsce, które możecie odwiedzić będąc w Antwerpii, to jest właśnie zamek Het Stend, który znajduje się dosłownie jakieś 10-15 minut spacerkiem od tunelu Świętej Anny. Szczerze to myślałem, że takie rzeczy, ławka na łańcuch, to tylko w Polsce, ale się okazuje, że nie. I w Antwerpii, w Belgii. No i po takim całym dniu zwiedzania Antwerpii, albo dokładnie Starego Miasta Antwerpii, można przyjechać na koniec, odpocząć na dzielnicę Zuid albo Zuid. Nie wiem, jak to się poprawnie wymawia. W każdym razie po angielsku to jest South. I generalnie ta dzielnica jest nazywana takim małym Paryżem. Sporo jest tutaj takiego miejsca, gdzie możecie sobie, nie wiem, na przykład rozłożyć koc, zrobić piknik, dużo jest ławek, dużo zieleni, bardzo przyjemne miejsce i można odpocząć od tego zgiełku, natłoku turystów i lokalsów, który jest właśnie w centrum miasta. Polecam. Zuid, South czy Zuid. W każdym razie będziecie mieli w opisie filmu. I to by było na tyle w tym materiale. I co? Za niedługi czas widzimy się w Brukseli. I to będzie już jeden z ostatnich filmów, przynajmniej w najbliższym czasie.